płyniemy na Alandy. Dużo aut, bardzo dużo. Dostaliśmy taką zawieszkę, nie wiem na co ją zawiesić, bo nie mamy lusterka. O, a tutaj taki fajny amerykański samochód z Islandii. Chyba tego typu mieli busy tego swojego w Stanach. Więc kawałek auta jest. A tutaj taki stary tranzicik stoi. Na miejscówce też stał. Nasza miejscówka ostatnia, jak my ją nazywamy przy polu golfowym, jest super właśnie miejscówką, żeby tutaj, jak się ktoś chce płynąć właśnie na przykład na Alandy promem, bo to jest 5 km od portu, jedzie się w sumie z 10 minut, więc polecamy. No nic, stoimy na linii B i czekamy. W komplecie oczywiście. Witajcie! To, co zobaczyliśmy i czego doznaliśmy na Alandach, przerosło nasze oczekiwania. Jak to u nas, plan był napięty, a z jego realizacją mogło być różnie. Zresztą, co tu dużo mówić, zobaczcie sami. Trzeba przyznać, że statek nowiusi, hybryda, więc wszystko czyściutkie, nowiutkie. Pełen luksus. Dobra, chodzę, zwiedzam. Na razie jeszcze nic nie ma. A tutaj mamy trasę naszego statku. Na razie stoimy w Antalii, więc statek płynie do Szwecji, do Kapellskär, właśnie przez Landgnas. Tu najprawdopodobniej już jedna z Alandów. Trochę płynęliśmy. Tak przechodzi jedno w drugie, ale chyba troszkę już inaczej te wyspy wyglądają mimo wszystko. Chociaż do głównej wyspy mamy jeszcze 1,5 godziny. Fajny prom był. Fajny prom, wypasiony, nowiutki. Pierwszy raz takim płynąłem wypasionym nowym promem. W ogóle tutaj też widać żadnych zacieków, żadnego syfu, czy nie śmierdzi nawet jak to na promach w tych cargo. Tutaj czyściutko, podłoga czysta, po prostu nie wiem, czy to widać. A coś tam się starałem nagrać. A cóż to są te Alandy w ogóle, wyspy alandzkie? Jest to Archipelag. prawie 7000 wysp, z czego zamieszkałych jest 60. Są właściwie w połowie drogi między Finlandią a Szwecją. Połączenie Bałtyku, a tutaj mamy Zatokę Fińską i tutaj po środku są... Botnicką, przepraszam. Tak, nie fińską, tylko botnicką. I tutaj mamy Alandy. Terytorium należące do Finlandii, natomiast z bardzo dużą autonomią. Z własnym parlamentem, z własną flagą, z własnym hymnem. Z takimi fajnymi rejestracjami, jak tutaj może nam się uda pokazać, a jak nie, to pewnie jeszcze zobaczycie nieraz. Na parkingu wczoraj chyba pokazywałeś. Pokazywałem taki na parkingu, kamper. w sumie tak, który płynie też z nami. Tak, widzieliśmy. Więc coś innego. Wyspy alandzkie są neutralne, są zdemilitaryzowane, jest zakaz tutaj jakichkolwiek, w sumie chyba od XIX wieku, od kiedy tutaj Marienham i okolice zostały zbombardowane przez flotę angielsko-francuską w czasie wojny krymskiej. To taka ciekawostka. Zobaczymy ruiny twierdzy z tego czasu. Obywatele tutaj wysp alandzkich są zwolnieni z służby wojskowej w armii fińskiej.
Miejmy nadzieję, że tak pozostanie. A póki co ruszamy w Alanty. Jak na wyspy przystało. Skąd ta autonomia tych wysp alanckich i też ta demilitaryzacja tutaj? 95% Alandczyków mówi po szwedzku i toczyły się zażarte spory między Szwecją a Finlandią, czyje to powinno być. No i poszli na taki kompromis właśnie, że jest to administracyjnie Finlandia, natomiast przez to, że mówią po szwedzku generalnie, to jest język jakby ich ojczysty, to jest główny język wykładowy na przykład w szkołach, no to stąd ta autonomia właśnie. Marianhamina, bo tak w pięknej fińskiej mowie nazywa się Mariehamn, to stolica Wysp Alanckich i jedyne miasto archipelagu. Miejscowość założył w 1861 roku car Aleksander II, a nazwę otrzymało od imienia jego żony Marii Aleksandrowny. Obecnie jest to typowo turystyczna miejscowość z 2 portami jachtowymi, deptakiem i mnóstwem hoteli i restauracji. Jak na stolicę przystało, jest również konsulat okazały, konsulat Szwecji w Mariehamn. No tutaj wehikuł naszych współspaczy, jak widać, jedziemy podobną trasą. Taki sprytny, sympatyczny Taunus Transit. Tutaj też łodzie, niektóre tym wędzonym, z tego wędzonego drewna. Piękny jacht. Ten niesamowity, taki smukły. Strasznie sympatyczne mają te rejestracje. Strasznie mi się podobają. Dzisiaj miejscówka z widokiem. Zaraz założę, nie będzie tak wiało. Aż dziwne, że jeszcze nie przyjechał ten Ford Transit stary. Bo naszymi śladami jeździ dzisiaj. Od wczoraj w sumie. Jeszcze nic nie, Albo my jego w sumie. jeszcze nic nie straconego. Jest dopiero w 7:30. Jesteśmy przy Notvikkstornet nad Bomarsund. Jest to jedna z wież, które miały chronić tutaj całą wyspę. Planowali Rosjanie 14, ukończyli
4 zostały zniszczone, tak samo jak twierdza, koło której przyjeżdżaliśmy. Jutro tam już zwiedzając podejdziemy jeszcze. Została, tak jak już wspominałem, zniszczona w czasie wojny krymskiej przez flotę angielsko-francuską. A tak będziemy sobie spędzali noc z widokiem na twierdzę, na basztę. Niech widzów nie zwiedzie moje frywolne ubranie, bo upał zelżał. Po 30 stopniach w Arktyce tutaj jest jakieś 18 w tej chwili, wieje jak 100 bandytów, jak to na wyspach. Dzień dobry. Czy taki dobry? Wczoraj wyspy nas przywitały deszczem, natomiast dzisiejszy dzionek zapowiadałby się cudownie. Pogoda jak marzenie do zwiedzania. Gdyby. No właśnie, życie pisze swoje scenariusze, no i zamiast zwiedzać wyspy, będziemy zwiedzać jedyny szpital tutaj na Ålandach. Nie będę się wdawał w szczegóły, o co chodzi, no ale musimy jechać na izbę przyjęć. Miejmy nadzieję, że to nic poważnego, nic się nie dzieje takiego. No dobra, to my się zbieramy. A mogło być tak pięknie. C'est la vie, jak to mówią Węgrzy. Nie jestem bezduszny, to Bożenka zasugerowała, żebyśmy stanęli, bo tu już nie przyjedziemy. Przyjeżdżamy koło tej twierdzy, o której wczoraj opowiadaliśmy, więc wyglądała w ten sposób. Tutaj mamy rycinę z epoki, z francuskimi żołnierzami. Ostrzał. No, rekonstrukcja tak by wyglądała. Forteca oczywiście jak małe miasteczko. 246 pomieszczeń, 18 000 m2 powierzchni, 2,5 tysiąca ludzi załogi i 115 dział. Twierdza miała strzec Bomarsund właśnie, czyli zatoki Bomar. Jesteśmy na wyspie Bomar. To wszystko jest teren twierdzy, no, niewiele się zachowało. Natomiast bardzo ciekawy jest sposób wykorzystania i ułożenia kamieni w takie sześciokąty. Pewnie miało to wzmocnić mury. Tak jak widać, sporawa twierdza. To już po. A my już po wizycie. Polecamy służbę zdrowia na Wyspach Ålandzkich. Na szczęście nic strasznego się nie dzieje, to jest najważniejsze. Szybko, 15 minut czekaliśmy. Dokładnie. No, cała wizyta 2 godziny nam zajęła. Idziemy teraz do apteki. Wydać znowu trochę pieniędzy. Mimo karty EKUS dostaliśmy na 50 euro, niecałe 50 euro rachunek. Dowiemy się później w Polsce, czy to możemy jakoś odzyskać, czy nie, no bo tutaj częściowo jest płatna służba zdrowia też dla autochtonów, więc najważniejsze, że jesteśmy cali i zdrowi. Możemy wszyscy. kontynuować podróż. Pani doktor poleciła nam, że tutaj
całkiem przyzwoite. Mają naleśniki alandzkie słynne, więc chyba pójdziemy. Na otarcie łez. Alan z Pannaka, czyli To jest tradycyjny... rodzaj naleśnika. Tak, alandzkiego. Są dwa, dowiedzieliśmy się, rodzaje. Ten jest chyba z ryżem, drugi jest z innym jakimś czymś. I są dwie tradycje, jedne ze śliwkami, a drugie, żeby podawać z taką konfiturą z truskawek. Podobno polecano nam właśnie takie wydanie i że tutaj są przyzwoite, więc próbujemy. Najpierw spróbuję sotę placka. On chyba ma jeszcze takie kawałki maku. Dobre. Ciekawe. Śliwki oczywiście. Przyprawione kardamonem. Cynamonem. Wyczuwam. Śliwki z cynamonem. Z takich jedzeniowych zakupów to jeszcze polecają musztardę tutejszą. Nabyliśmy, a jeszcze nie próbowaliśmy. No. Ale śliwki dobre. Z taką korzenną przyprawą. Pyszne. Muszę powiedzieć, że jestem fanem nordyckich jakichś takich deserów, jak te gofry. Gofry, ale ze śmietaną kwaśną. Tak, genialne były. Więc nie powinienem tu mieszkać. Ja też nie. Jesteśmy w Jomali, 5 km od Mariehamn, przed kościołem świętego Olafa norweskiego, króla Norwegii, który został świętym, jest patronem Alandów i właśnie tutaj Jomali. Kościół wzniesiony między 1260 a 1280 rokiem jest podobno najstarszym kościołem chrześcijańskim w Finlandii. Podobno są niesamowite malowidła właśnie z XIII wieku w środku. Mam nadzieję, że uda nam się zobaczyć. W sumie mieliśmy nie podjeżdżać, ale z drogi było widać. Jesteśmy przy browarze Stallhagen. Dumni są Alandczycy z tego browaru. A tak przy okazji stoi tutaj akurat Polestar. To jest ten drugi już. Pierwszy mnie się troszeczkę bardziej podobał. Ja bym miał mieć kiedyś samochód elektryczny, to mógłby być taki Polestar. Bardzo mi się podobają te auta. Tak się zastanawiałem, co to jest, bo nie jest to Topolino 500. Nie jest to też Zastawa. Jest to Seat. W tamtych czasach Seat współpracował z Fiatem. Fiat Costruzione Seat. Fiat 600. W sumie to w sklepie można kupić wszystko. Pyłki kwiatowe, chleby, wszystko. Co trzeba kupić na wyspie. Tak jest, nie trzeba nigdzie jechać, wystarczy do browaru. Chleb, soki jabłkowe, bo wyspa też z jabłek słynie. Tak, miody, tutaj mamy musztardy. A tutaj nawet lizaki fermentowane. O, Także rzeczywiście wszystko, co polecano gdzieś tak tam. samo cukierki, Karmelki. karmelki. To akurat nie są te podstawowe, że tak powiem, piwo, ale jeszcze pomyślałem, że tego w sklepach nie widziałem, więc można spróbować. Piwo nie jest najtańszym
produktem w krajach skandynawskich, jak w ogóle alkohol, czy tudzież słodycze. Więc nie ma co przeliczać. W browarze działa też oczywiście pub i knajpa. Podobno ma bardzo dobre opinie z tego co na Google. Wcześniej byliśmy w najstarszym kościele w całej Finlandii, chrześcijańskim kościele. Ten kościół za mną to jest kościół świętego Michała w Finstrom. Typowy dla Ålandów, przykład sakralnej oczywiście architektury późnego średniowiecza, koniec XV wieku. Zobaczmy różnicę. Jesteśmy dość wyczuleni na zapachy i tak podeszliśmy trochę bliżej do kościoła i uderzył nas ten zapach takiego wędzonego drewna, który chyba jednak uwielbiamy, się okazuje. Ta rzeźba świętego Michała pochodzi z 1180 roku. To najstarszy chyba element tutaj w kościele. Natomiast te zachowane freski i pozostałe rzeźby pochodzą z połowy XV wieku. Mamy oczywiście statki wotywne, jeden z XVII wieku. Północą bardziej się uczyliśmy przez chwilę. A co ze względu na tego minigolfa? Tam jest obok, można zagrać w minigolfa. Więc zobaczymy, może małżonka bardzo by chciała, nigdy nie grała. Słowo się rzekło. Tak jest, będziemy pukać w minigolfa. Na razie w mini. Zobaczymy, czy się obydwojgu nam Zobaczymy, spodoba. czy wsiąkniemy w ten snobizm. No, na pewno. Nie no, ja w minigolfa już kiedyś grałem. Bardzo mi się podobało. Zobaczymy, to było lata temu. To ostatni dołek przed nami. Tak, już zostałem zdruzgotany, już nie wiem, co mogłoby się stać. Kto jest debeściak? To co, fajny minigolf? Fajny. Tak chodził za nami, chodził przez całą Finlandię. Przez całą Finlandię, tak. To na Ålandach żeśmy zagrali. Tu jest fabryka chrupek. Nie wiem, czy O to 18. chrupki kukurydziane, czy co to jest? Nie wiadomo. Było, że dostawa ziemniaków. Aha. Dostawa ziemniaków, no
ludzie przyjeżdżają na całego. No to zobaczymy. Nie wiem, o co chodzi, ale tutaj jest ruch jak na Marszałkowskiej. No po prostu Finowie, Alanczycy, Szwedzi, po prostu tłumy ludzi przyjeżdżają. Z siatami. Ruch jest tak, wychodzą z siatami po prostu jakimiś. Pierwszy słyszałem w ogóle o takiej firmie, takiej nazwie Tafel. Tu są chipsy o kształcie makaronu. Boże, w kształcie frytek to widzieliśmy już takie, ale makaronu to pierwszy raz widzę. Później się dziwić, że Finowie tacy grubi. I oczywiście lukrecja i salmiaki. Jakże było inaczej. Znajdujemy się pod zamkiem Kastelholm, jednym z 4 tutaj na Wyspach Alandzkich głównych twierdz. Wewnątrz, na stropie jednej z sal, widnieją herby wszystkich właścicieli zamku. Zamek wzniesiony pod koniec XIV wieku. Przez Szwedów brał udział w wojnach szwedzko-duńskich. Natomiast wracając do właścicieli i herbów. Jednym z herbów widniejących jest orzeł biały na czerwonym tle. Skąd ten orzeł? Jednym z właścicieli zamku był Jan III Waza, ojciec Zygmunta III Wazy, a mąż już znanej nam z Turku Katarzyny Jagiellonki, czyli najmłodszej córki Zygmunta Starego i Bony Sforcy. Stąd udali się do Turku, gdzie zostali oskarżeni o spiskowanie przeciwko Szwecji z Rzeczypospolitą i później uwięzieni przez króla Szwecji Eryka IV. Wyspy Alandzkie, można by powiedzieć tak jak współcześnie, w średniowieczu i w nowożytności, cieszyły się bardzo dużą autonomią, mimo tego, że były we władaniu Szwedów, których włości się ciągnęły na Finlandię, aż po część dzisiejszej Rosji. Nie planowaliśmy wchodzenia do tego zamku. Dla zainteresowanych bilet kosztuje 10 euro i też jest wstęp bezpłatny na kartę muzealną, o której kiedyś już wspominaliśmy, tą fińską. Więc jakby tak chyba policzyć wszystkie muzea, do których człowiek miałby ochotę wejść, to może by się nawet zwróciło, bo karta chyba 80 euro kosztowała, z tego co pamiętam. No dobrze, a my idziemy obejrzeć zamek, jak to zazwyczaj czynimy, czyli z zewnątrz, bo też jak zazwyczaj zamek był otwarty do 17, a my jesteśmy za 2:18. Przez chwilę mieliśmy ochotę puścić drona, ale ilość jaskółek tutaj latających nas Ostudziła. Tak, nasze zapędy momentalnie ostudziła, bo mamy złe doświadczenia z tymi sympatycznymi ptaszkami. Podobno tutaj są też łosie, ale jak na razie to są jedyni przedstawiciele parzystokopytnych, jakich spotkaliśmy na Wyspach Alandzkich. Miejsce, gdzie zaczynaliśmy dzień, też w tym miejscu kończymy dzień. Nastroje zdecydowanie lepsze, pogoda zdecydowanie lepsza. Zastanawialiśmy się, czy jechać na jakąś inną miejscówkę, ale tu nam się tak podobało, było tak fajnie, że doszliśmy do wniosku, że nie ma co szukać dziury w całym i przyjechaliśmy w to samo miejsce. Jakoś wczoraj nie ogarnęliśmy tej tablicy. Dzisiaj rano to, co Wam pokazywałem, to jest to. My jesteśmy tu. Natomiast tutaj jest cały 4,2 km szlak, który prowadzi w sumie po terenie twierdzy. To zostało wybudowane, to co jest na brązowo. To żółte
trakcie mordowania, które były w czasie w 854 roku, 1854, kiedy została zniszczona twierdza. Natomiast jeszcze planowane były, bo Rosjanie nie ukończyli tej twierdzy, zanim została zniszczona. Chyba z 30 lat, no może przesadzam. Marek chyba był mały, to jeszcze były. No 20 na pewno. Lat nie widziałem katalogu Lego. Myślałem, że już coś takiego nie funkcjonuje, że tylko internet i internet. Ale jak widać, są kraje, w których pewne kultowe rzeczy się nie zmieniają. Jaką był kiedyś katalog Lego. Chyba każdy z naszych rówieśników przesiadywał oglądając. Ja pamiętam taki katalog z 93 roku z piratami, wtedy piraci weszli, te pierwsze zestawy z piratami. Ale było to wszystko fajne. A jakieś teraz te klocki Lego tak jakoś... Dużo jest jakichś takich, no wiadomo, sponsorowanych, ale na przykład no Lego City było. Teraz jakoś to wszystko tak poobcinane jest. Ale tak z ciekawości można przejrzeć nostalgicznie. Dzień dobry. No niestety dzisiaj opuszczamy wyspy. Może by tutaj spokojnie jeszcze z dzień, może nawet 2 zostać, połazić po tych różnych, co tutaj ścieżki wytyczyli. Natomiast no my tutaj pobyt na wyspach uzależnialiśmy od cen promów, więc no dzisiaj wracamy. Jeszcze jedna na pewno atrakcja zaplanowana, a może jeszcze ze 2 jakieś po drodze się uda pyknąć, że tak powiem. No, a dzisiaj jest tak. W nocy przeszła burza potworna. No, a spaliśmy sami. Teraz jakaś osobówka przyjechała tutaj pozwiedzać. Także jeszcze z 2 minutki, 3 i w drogę. Wejście na ten punkt widokowy Ordas Klint wcale nie jest takie oczywiste. Jakby oznaczenie nie jest oczywiste, bo idziemy tą drogą. Tu takim kopczykiem zaznaczony szlak, że tak wynika z aplikacji Tak, All Trails All Trails. odpaliliśmy, bo tak to żadnych oznaczeń, niczego. A to jest najwyższy punkt na wyspie. Nie będziemy szli tam dookoła, tylko spróbujemy po tych skałkach. Tak, tutaj mamy szlaki. My stanęliśmy tu. Tu chyba był ten parking zamknięty, mi się wydaje. Tak. No się tam Ale otwarty, szlaban był otwarty, to więc nie wjechaliśmy. No tu już się robi taka droga, więc można iść tutaj albo dookoła drogą, ale która też się kończy. Albo tutaj właśnie takim na przełaj trochę, więc spróbujemy. No i gdzieś takimi skałkami, raz łatwiej, raz gorzej. Wysokogórskiego szlaku na Alandach się nie spodziewali. Nie. Trzeba chyba schować kamerę, żeby No właśnie, mieć bo 2 łapki. nie ma jak filmować. Idziemy. Będziemy może coś z góry filmować. Jeszcze kawałek. No i zaczyna być ładnie. Szlak kiedyś był, bo są pozostałości nawet jakichś takich metalowych, pewnie po jakichś drabinkach czy po czymś. Był chyba kiedyś oznakowany. Widać takie białe paski. Więc kiedyś było chyba namalowane, ale widać z jakiegoś powodu albo za mało uczęszczany, nie było komu o to dbać, albo doszli do wniosku, że to jak Norwegowie też mają takie podejście, żeby jednak te wszystkie szlaki były jak najbardziej dzikie. Drona powiedzieć. Minęło 20 minut i 1 kleszcz. Tak, no na szczęście nie wszedł, ale już sobie gdzie by się tu zadomowić.
Zdobyliśmy najwyższy szczyt Alandów, dumne 129,1 metra, więc No ale jest pięknie. no, jest widok. No nieważne. No, okazały cel naszej wędrówki. Parę desek, to jest wieża widokowa tutaj na najwyższym punkcie Wysp Alandzkich. Taki domek, nie wiem, czy ktoś kiedyś mieszkał, albo jako schronisko takie z mapa. Trzeba się wpisać. Na osłodę puszczania wyspy podjechaliśmy do fabryki karmelków. Byliśmy tutaj, przyjeżdżaliśmy wczoraj, bo oczywiście pozamykane już było dzisiaj tłumy. Dzisiaj tłumy, bo tam jest zamek, gdzie nie poznalibyśmy miejsca parkingu. Zatłoczone strasznie, no wiadomo, ludzie wchodzą. Nie wiem, o co chodzi, bo na Bornholmie przecież też Bornholm z karmelków słynie, więc tu się reklamują, że takie bezstresowe życie, tak w ogóle pięknie i w ogóle ach och. Zgadzamy się z tym. Tylko czemu zawsze ci wyspiarze potrzebują piwa, destylarni i fabryki cukierków? Wczoraj się martwiłam, że nie podąża za nami ten tranzyt niebieski, ale podąża. Jak widać, dzisiaj do zamku chyba przyjechali albo do cukierków. Jak widać, można kupić też wytwornie tutaj z tej destylarni obok. Nawet są słoiki do wypieku ciasta gotowe. Tylko zalać wodą, wymieszać i gotowe. Ciepłe. Co by tu jeszcze? Pół godziny do promu? Nie, 2. Nie, właśnie no za godzinę musimy już być. Pół godziny będziemy jechać, więc coś tutaj jeszcze wysępimy. Nie wiemy, czy wstęp na tą wieżę jest płatny, czy nie. To jest kawiarnia, zaraz się dowiemy. Ale tyle razy przejeżdżaliśmy koło tej wieży i nigdy nie weszliśmy. Więc tak, wstęp jest generalnie bezpłatny, ale był słoiczek i co łaska, jeśli ktoś ma ochotę coś wrzucić. Bo chyba był sfinansowany właśnie z Z dodatków? chyba z statków, A to ja tak tego nie zrozumiałam. doczytałem. W 97 roku wybudowano. Schodków 120. Dokładnie, wysoko jest. Ja trochę, że już tak w Polsce jest to chyba nie do pomyślenia, żeby tego typu atrakcja była za darmo. Tutaj w środku jest właśnie, to weszliśmy teraz, jest też miejsce oszklone z drzwiami, że jakby było zimno, wiało, padało, można sobie usiąść, podziwiać widoki, Ale też jest ale normalny jest balkonik normalnie dookoła. na zewnątrz też. I piękne widoki. Dokładnie. No tu w dole frydwanik. I luneta też za darmo.
Tradycyjnie dziękujemy Wam za wspólnie spędzony czas. Naszym zdaniem Alandy to obowiązkowy punkt dla każdego miłośnika Skandynawii i w ogóle tych bardziej północnych kierunków świata. Jak to zazwyczaj u nas, po czasie doszliśmy do wniosku, że przeznaczyliśmy za mało dni na te przesympatyczne wyspy. Więc tam też trzeba będzie kiedyś wrócić. A póki co zapraszamy Was na kolejny epizod z naszej fińskiej Odysei. Do zobaczenia!